Jedź już. Jedź już. Tu autobusy jeżdżą. No a tu ludzie chodzą. A pan myśli, że jak przynieść to lodowisko? Gdzie na jezdni? No tu, na prawym pasie. No na ulicy. Blokuje pan chodnik, proszę pana, i drogę dla rowerów. Wiem. Tu jest parking. Wiem na minutkę. A ja jestem konfitura. No to dlatego mówię. Aha, no i dobra. No. Dzień dobry. Dzisiaj zobaczycie zbiór materiałów dotyczących większych samochodów, pojazdów kurierskich, dostawczych, tzw. busów. To, że niszczą one infrastrukturę i że kierujący tymi pojazdami stwarzają zagrożenie jeżdżąc po chodnikach, to jest oczywiste i wszyscy o tym wiemy. Dzisiaj pokażę Wam kilka tych sytuacji. Zaczniemy od jesieni z zeszłego roku, przejdziemy sobie przez zimę i skończymy na wiośnie tego roku. Film posiada walory edukacyjne, ponieważ pokaże kilka kwestii związanych ze znakami drogowymi, pionowymi i poziomymi, a także pokaże, w jaki sposób niektórzy dostawcy kłamią, mówiąc rzeczy, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Zapraszam. — 1500 będzie za jazdę po chodniku, proszę pana. O, fajnie. Może pan odjechać? No teraz? Teraz mi przeszkadza akurat. No ale jest mało miejsca, nie może pan tu stawać. No poproszę. Teraz bym prosił. Może pan? Tu nie wolno stawać, proszę pana. Halo. Zaraz ci wyjdę i ci Dobra, nie wolno tu stawać, jedź już. wyjdę i ci wyjdę. Jedź już. Pajacuję. Sam jesteś pajacem. Jedź stąd. No nie zmieścimy się, proszę pani. Nie zmieścimy się. Temu panu trzeba podziękować. Jedź, jedź, jedź. Oglądam nam. O, nie minęłyby się panie, ledwo. No, dlatego ja tam poczekałam. A, pani poczekała, tak szlachetnie w tym deszczu to se można poczekać, prawda? A co mam zrobić, jak się nie zmieścimy we dwie? No właśnie. Miłego dnia. Dziękuję, nawzajem. Tak parkuje kurier DPD przy 3 pasach ruchu na jezdni. O, tu zamknięte jest, ale tutaj tak zabezpieczone są wasze paczki. Proszę bardzo. O, zamknę, bo to jeszcze ktoś nieuczciwy by tutaj się znalazł. Pan nie zostawia otwartego, bo panu ktoś paczki ukradnie. Drzwi pan ma otwarte z boku. Widzi pan? No. I teraz pan pociągnie, to dalej jest otwarte. Zobaczy pan. Nie blokują się. Ale w ogóle to prosiłbym, żeby pan tutaj nie zastawiał chodnika następnym razem już, dobra? To jest dużo miejsca na ulicy, na jezdni. Nie wolno tak po chodnikach jeździć. Dziękuję. Tylko na chwilę. O, cyk, cyk, cyk. Czemu pan chodnik zastawił tak brzydko? Przecież tu ma pan na jezdni mnóstwo miejsca. Tu. Tu autobusy jeżdżą. No a tu ludzie chodzą. To czemu pan taki jest nieuprzejmy? Co? Mandat pan dostanie.
Nieładnie. Zobaczcie, gość tak bardzo nie ogarnia, że zamknął windę z otwartymi drzwiami. Proszę bardzo. Nikt tędy nie chodzi. Chłop se przejedzie raz, drugi, co ci przeszkadza. To jest dla samochodów przecież też dobre. No zrób coś. Nie będę na niego czekał tutaj, bo tutaj mogę tylko po prawej stronie. Podejdę se tam i tam już mogę na środku. Proszę pana, tu nie wolno wjeżdżać. Mogę tu wjechać. Nie może pan. Władze dzielnicy wyraziły Tu zgodę. nie wyraziły, proszę pana. Są Wyraziły. znaki, które nie zezwalają panu tu wjeżdżać. Ale władze dzielnicy wyraziły. Niemożliwe. Możliwe. Nie, taka zgoda musi być wyrażona poprzez znaki odpowiednie. Tak, żeby Niekoniecznie. każdy uczestnik ruchu Niekoniecznie. koniecznie. A pan myśli, że jak przynieść to lodowisko? No nie wiem, Jeśli pan nie opiera o lusterko. dlaczego. Bo ja tak mówię, ponieważ to jest własność służbowa. No delikatnie tak Ale sobie. to co z tego, że delikatnie? No Jak i tak pęknie, to... nie pęknie tam. O, Więc nie. uj. Nie strasznie tu nierówno. A to już nie moja. Proszę pana, nie wolno jeździć po chodniku i po drodze dla rowerów. Jest znak taki. A ja się nie będę z panem kłócił. Władze No. miasta wyraziły z Tak. dostawą i koniec tematu. Okej, dobrze. To ja zapytam o to władze dzielnicy w takim razie. Dziękuję bardzo. O. To teraz wyjaśnijmy sobie, jak to wszystko wygląda. Przepisy nie dopuszczają jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych, więc nie wolno tutaj wjeżdżać chociażby dlatego. Następnie tutaj mamy drogę dla pieszych i drogę dla rowerów. Nie wolno po nich jeździć pojazdem mechanicznym, samochodem i dlatego też tutaj nie wolno wjeżdżać. Jakakolwiek decyzja, która zezwalałaby tutaj na wjazd, wymaga odpowiedniego oznakowania, to znaczy na przykład wydzielenia przestrzeni dla pieszych i dla rowerów w sposób bezpieczny, tak żeby przejeżdżające tędy pojazdy nie stanowiły zagrożenia. Piesi rowerzyści, widząc te znaki, powinni się czuć tutaj bezpiecznie i wiedzieć, że tutaj nie spotkają samochodu, a jeżeli mają go spotkać, to oznakowanie powinno to uwzględniać. Dlatego w przepisach nie ma czegoś takiego jak zezwolenie na wjazd bez odpowiedniego oznakowania. Nie można wjeżdżać tam, gdzie znaki tego zabraniają, nawet jeżeli ktoś wydał taką zgodę, bo przepisy i znaki muszą być jasne i klarowne dla wszystkich uczestników ruchu, również dla pieszych i dla rowerzystów. A ja oczywiście zapytam dzielnicę i miasto, jak widzi to teoretyczne i rzekome dopuszczanie ruchu ciężarówek i pojazdów dostawczych po drodze, po której poruszają się chociażby starsze osoby i osoby z dziećmi. I tutaj przerwiemy na chwilę. Sprawdziłem to, o czym mówiłem. Jak się można łatwo domyślić, wszystko, co mówił ten dostawca, to były kłamstwa. Zapytałem dzielnicę Wilanów, czy dopuściła taki ruch na tej drodze, na tej konkretnej działce,
czy była tam zmieniana organizacja ruchu, otrzymałem odpowiedź: wskazane w treści pisma działki ewidencyjne stanowią część pasa drogowego drogi powiatowej ulicy Przyczółkowej, a w związku z tym odpowiedzialny za ten fragment drogi jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie i to tam powinienem kierować zapytania. No i oczywiście skierowałem ponowne zapytanie do Zarządu Dróg Miejskich. Kilka tygodni później otrzymałem odpowiedź. Zarząd Dróg Miejskich, jak się można było spodziewać, nie wydawał zezwoleń na wjazd i poruszanie się pojazdów mechanicznych przez drogę dla rowerów oraz drogę dla pieszych zlokalizowanych na działkach, które wymieniłem i zaznaczyłem na mapie, w okresie od listopada 2025 do kwietnia 2026. Zapytałem o szerszy zakres, ponieważ byłem ciekaw, czy ktokolwiek miał pozwolenie na wjeżdżanie tam podczas na przykład montowania, konstruowania tego całego lodowiska, o którym wspominał dostawca. Zapytałem również Zarząd Dróg Miejskich, czy dopuszcza ruch pojazdów w taki sposób, jak wskazywał na to dostawca, jeżeli nie ma zmienionej organizacji ruchu, nie ma innych znaków, nic z tych rzeczy. Zarząd Dróg Miejskich odpowiada: nie posiadamy kompetencji do samodzielnego dopuszczania takiego ruchu. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, korzystanie z drogi w sposób szczególny, w tym odstępstwa od jej standardowej funkcji, tak jak dopuszczanie ruchu pojazdów mechanicznych po drodze dla pieszych lub drodze dla rowerów, wymaga zezwolenia organu zarządzającego ruchem. Dopuszczenie ruchu pojazdów mechanicznych po drodze dla pieszych lub drodze dla rowerów jest możliwe wyłącznie jako szczególne korzystanie z drogi bez formalnego zezwolenia, zatwierdzonej organizacji ruchu i stosownego oznakowania. Poruszanie się pojazdów mechanicznych po drogach dla pieszych i rowerów jest niedopuszczalne. Zapamiętajcie to. Jeżeli ktokolwiek wam mówi, że on ma zgodę, dostał zezwolenie, że tutaj zarządca pozwala, dzielnica pozwala, jeżeli nie ma znaków i wdrożonych zmian w organizacji ruchu i sytuacja nie jest klarowna, to ta osoba po prostu kłamie albo nie dostosowano drogi do zatwierdzonej organizacji ruchu. Nie wolno jeździć po drodze dla pieszych i drodze dla rowerów, jeżeli z oznakowania nie wynika takie dopuszczenie. Koniec, kropka. No. O, tu będzie kurier pod prąd jechał. Proszę bardzo. Tu się wjeżdża. Tu jest przejście pod prąd. Tu mamy zakaz wjazdu. O, tak to się robi. A drugi stoi na pasach. Znaczy przed przejściem za mało miejsca zostawia i na chodniku też. Zgłoszę chyba. Tutaj ładnie zaparkowali sobie panowie. Jest robota do zrobienia. Tędy wjechali. Bo inaczej się nie da. Tam od drugiej strony jest bardzo ciasno. No tu widzimy ślady elegancko. Ile to jest? 30 metrów chodnikiem. To można. Tak na chwilę. Albo na cały dzień roboty. Ale zaraz wam pokażę, gdzie tu można zaparkować z takim wielkim sprzętem. O, teraz wam pokażę, gdzie tu się wjeżdża po te rzeczy. Tutaj. O. Tutaj. Tutaj chłopy robią. O. Ale tędy po chodniczku mają bliżej. Proszę bardzo. Kto by tyle chodził naokoło z parkingu? Pięknie.
Musieli tu wjechać. Musieli. Wow, 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 wow. Blokuje pan chodnik, proszę pana, i Wiem, na drogę dla minutkę, rowerów. Wiem, Tu jest parking. wiem, na minutkę. Zaraz Pan wjedzie sobie na parking. Czemu pan nie Wjeżdżam wjedzie na zaraz, parking? No może po wółkę. A czemu pan tam wjeżdża po chodniku na chodnik? Nie mamy gdzie zaparkować. Ma pan. Od drugiej strony przecież jest wjazd. Ale tam jest zastawione, a my nie zmieścimy jest. się, bo jest bus długi. Nie jest. Bus jest długi. Normalnie można było wjechać dzisiaj. Wie pan, że nie może pan tak jeździć. Wie pan, że te lampki pana do tego nie uprawniają, bo pan robi prywatną robotę. Pan to wszystko wie i tak pan robi nieładnie. I jutro też pan tu będzie? No nie będę. Wie pan, no ta infrastruktura też nie jest przygotowana pod to. A ma pan kamerę z tyłu? Tak? A, dobra, to tyle jest chociaż zainwestowane. Pan uważa, żeby pan kogoś nie zabił na tym chodniku. Dziękuję. To jest zupełny przypadek. Zupełny przypadek. Jest następny dzień i pan mówił, że tu go nie będzie dzisiaj, a jest. No i co teraz? Zastawili mu wszystko, rzeczywiście. O. Tam pan listonosz zaraz może wyjedzie, to sobie wjedzie busikiem. Zobaczymy. O. Jest pan znowu. Kanapeczka. Dzień dobry. Smacznego. To zależy, jak na to patrzeć. Jak wszyscy stoją? Po drugiej stoją. Po drugiej stronie. A tu jest zakaz zatrzymywania się, proszę pana. Proszę pana, my robimy w stacji dla inności. My musimy też mieć gdzie zaparkować, a po stacji nie możemy wjechać, bo nie ma jak wjechać. A czemu tu was nie wpuszczą na ten No park? bo nie wjedziemy tutaj. Miejsca wam nie zrobią. Nie wjedziemy Nieuprzejmi ludzie tacy są. Bo bus się nie zmieści pod stację. No dobrze, no ale ma pan żółte lampki, to przecież nikt się nie będzie pana czepiał i tak. Umówmy się. W całej Polsce tak się robi, już nie będziemy tacy drobiazgowi. Dokładnie. Ale mówił pan, to pan wczoraj był? Pan mówił, że dzisiaj pana nie będzie już. Że nie będę tam parkował. A, no to dobrze. Myślę, że tu jest dużo lepiej, mimo Ale tutaj wszystko. już zaparkuję, bo nie ma, my musimy stację... No wyremontować. dobrze. Chyba, że nie chcecie mieć prądu, no to sobie Ale parkuj. ale proszę pana, to nie w ogóle nie mój prąd jest tutaj. Ja nie będę pana męczył. Ja tylko rzeczywiście wolałbym, żeby taki bus nie jeździł po chodniku między pieszymi, ale no jak pan mówi, gdzieś trzeba, tak? Nie, ja muszę tu stać, bo... Oczywiście, Nie, bo ja nie mam, ja muszę stację zrobić. ale pan mam- się mam gdzie. nie denerwuje się pan tak. Ja nie jestem, jakby wie pan, organem żadnym decyzyjnym czy wyciągającym konsekwencje. Próbuję też zrozumieć problem. Na przykład czemu firma, która potrzebuje mieć zrobioną jakąś usługę, nie zapewnia odpowiedniego miejsca do jej realizacji, tak? No bo nie ma jak wjechać do stacji, No może pan rozumiem. zrozumieć? No, a trzeba wjechać tam do środka? Trzeba, to proszę pana, ja mam gruz, teraz tam miałem blisko przez furtkę, No, a teraz gruz muszę z tamtego końca wózeczkiem. wozić tu, Wózeczkiem. wózeczkę, we wiatr. No, No to dla pana to widzę nie jest jakiś problem, ale dla nas jest problem. no dobrze, rozumiem. Już nie przeszkadzam. Życzę spokojnej pracy. Do widzenia. O, tu jest zakaz zatrzymywania się. Tam stoją. A wczoraj wjeżdżali tędy. Trzeba jakoś
mniejsze zło wybierać chyba na to wychodzi, bo temat jest poza jakąkolwiek kontrolą. A jeszcze mam takie spostrzeżenie z tego miejsca tutaj, że no właśnie, ta praca polega na tym, żeby gdzieś podjechać, przywieźć gruz wózeczkiem i tak dalej. Tylko z jakiegoś powodu te wszystkie firmy tego nie uwzględniają. W osobach, w sprzęcie, w pojazdach, w odległości do pokonania, no nie jest wyceniane. No bo po prostu jest w tej chwili darmowe. Gdyby było odpowiednio wycenione, bo musiałoby być, bo inaczej będzie, nie wiem, mandat, holowanie i tak dalej, to nie byłyby dużo większe koszty. Konkurencyjność na rynku jest duża, jak w każdej branży. Więc po prostu, no kurde, twoja praca na tym polega. Żeby ją uczciwie wykonać, to musisz przestrzegać przepisów o ruchu drogowym, coś zanieść, przynieść. No tak wybrałeś, to jakby albo bierzesz to na klatę, albo no nie wiem, no to nie jest uczciwe po prostu. Proszę pana, tu nie wolno się zatrzymywać. Nie wolno tu się zatrzymywać. Czemu pan się tu zatrzymał? Bardzo się nudzi. Mi się nudzi? Nie mógł pan gdzieś normalnie zaparkować? Słucham? Nie mógł pan normalnie zaparkować na jezdni? Gdzie na jezdni? No tu, na prawym pasie. No na ulicy. No. Przecież po to jest ulica, dla samochodów jest. Tak, dla jeżdżących. No a droga dla rowerów jest dla rowerzystów. Ale jakby na upartego można było objechać, no. No to myślę, że 2 pasy jezdni są wygodniejsze do omijania pana samochodu, proszę pana. Nie uważa tak pan? Może i tak. Może pan następnym razem spróbować? Próbowałem też tak. I co wtedy się dzieje? No i co, autobusy omijają, nie? To źle? Nie dają rady? No widocznie mają problem, no. Takie miejsca zrobili ze sklepami. A gdzie tu nie ma. od tyłu może nie wpuszczą pana? Nie wpuść? To jest po prostu abstrakcja z parkowania. To gościu pana nie wpuści na tyły? Nie. A próbował pan? Parę razy tu podjeżdżali z tamtej strony i z tej strony. Jest problem, albo nie dostawiać w ogóle, albo... No ciężkie życie. Dostawca dostarczał towar gdzieś tutaj, a tutaj Lisek wyładowuje skutery i ogólnie jest pas do skrętu w prawo i można sobie tam, znaczy nie można, no ale raczej to nikomu nie przeszkadza, nie? Pomijając fakt, że tam można wjechać na tył tych budynków. Przepraszam, pan jest z ochrony tu może tych budynków? W sensie? Tych tutaj? Tak. Mam pytanko, jakbym miał dostawę do tego sklepu, Tak. to by mnie pan tutaj wpuścił na tyły tego? Dostawa samochodów jest tylko uzgodniona z zarządem wspólnoty. No, a do tych delikatesów Do tu? delikatesu. A do Liska? Do Liska też. I tędy Ale tu. Mają z Liska tutaj. tu A na jezdni. Tutaj nie. Do nas Na tył nie wpuszczaliście. nie. Nie. Czemu? No bo nie można. Bo co? Jest wysepka zrobiona specjalnie przed miasto. Tak? Zrobione na... No tak, bo to To jest na zarząd dostawy? lotnictwa. Tak, to miasto zrobiło specjalnie. O kurde, No to nie to, że no, tylko mówię, tak. no to mówię. nie wiedziałem. No, To ja to miasto. muszę udokumentować. No, miasto zrobiło. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Proszę bardzo. A pan jest z tego. Ja jestem ten drugi, jest samochodoza, No. a ja jestem konfitura. No i no, dlatego mówię. Aha, no i dobra. No. Ja Ale- tu robię rekonesans, żeby No, tutaj, Nie, no bo to ludzie miasto. mówią, że nie mają gdzie. Miasto zrobiło. No i bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Miłego również. To jeszcze raz. Tam jest miejsce, do którego dostawca dostarczał towar wózeczkiem i tak się nałaził. A tutaj jest zrobiona zatoczka. Rzeczywiście, żeby można było się zatrzymać, rozładować towar, a tam kawałeczek dalej skręcić, jak już ktoś w gości jedzie. Przecież gdyby ten gość się zapytał ochroniarza, to on by wszystko wiedział. Tu Maksym w ogóle mówił, że tu zrobili pas do parkowania dla dostawców. Tam, gdzie ten Mercedes stoi. Ale to nie jest pas do parkowania. To jest normalnie zakaz zatrzymywania się. No ale tu sobie dostawcy parkują. No i teraz komu wierzyć? Faktycznie, kawałek wcześniej jest zakaz zatrzymywania się.
Ale jest coś takiego jak rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych. I tam jest napisane, że znak B36, czyli zakaz zatrzymywania, zabrania zatrzymywania się, chyba że to zatrzymanie lub postój dopuszczono poprzez zastosowanie innych znaków. I czytając dalej, mamy coś takiego jak znak P19, linia pozioma dopuszczająca postój przy krawędzi jezdni lub wyznaczająca krawędź zatoki postojowej. I to jest właśnie ta linia. Linia charakteryzuje się tym, że ma szerokość 24 cm i odstępy pomiędzy odcinkami tej linii wynoszą około 50 cm. I tak to właśnie wygląda, jeżeli mamy zakaz zatrzymywania się, ale zastosowano linię poziomą P19, to wtedy postój tutaj jest w tej zatoce dozwolony. Bardzo sprytne rozwiązanie, na które powołują się również straże miejskie i gminne. Jest jeszcze coś takiego jak załącznik numer 1 do rozporządzenia, w którym dodatkowo wyszczególniono, że w przypadku znaków B35 oraz B36 można dopuścić postój pojazdów właśnie stosując znaki P19, P18. To jest zupełnie normalne. Więc tak, tutaj można się zatrzymywać. Możecie powiedzieć, że ta linia postojowa P19 jest taka myląca, zwłaszcza jak tam dalej jest pas do skrętu w prawo. Trochę jest w tym prawdy, ale jak się przyjrzymy, to wyznaczenie pasa do skrętu w prawo wygląda zupełnie inaczej. Zobaczcie, zwykły pas do skrętu w prawo wygląda w ten sposób. Linie są dużo dłuższe i dużo większe odstępy są między nimi. Więc to jest kwestia nauczenia się, może dzięki temu odcinkowi, przyzwyczajenia i umiejętności rozpoznawania takich znaków poziomych. Wbrew pozorom takich rozwiązań, czyli znak B36 i linia P19 jest całkiem sporo. Zobaczcie, tutaj mamy zakaz, a 30 metrów dalej mamy zatokę z linią P19. Zobaczcie, możemy ją zmierzyć. 24 cm szerokości oraz odstępy 50 cm. Tak? Tak. O, i kawałek dalej znowu to samo. Zakaz bez tabliczki, zatoka i linia postojowa P19. No dobra, a co w przypadku takiej zatoki, czyli kolorowa kostka brukowa, żadnych linii, a jest zakaz? No, w takiej sytuacji kosteczka to nie jest żaden znak drogowy, a więc nie wolno się tu zatrzymywać, chyba że dodamy tabliczkę nie dotyczy zatoki. Teraz Wam pokażę jeszcze jedną fajną zatokę. Widzieliście ją w dzisiejszym filmie. Zakaz zatrzymywania się, przejście dla pieszych i od razu przy tym przejściu, za tym przejściem mamy zatokę infrastrukturalną, fizyczną, niewyznaczoną żadnymi liniami i w tej zatoce nie wolno się zatrzymywać. Jest to pozostałość po tym, co tu kiedyś było, po tym, jak wyglądały przepisy, jak się kiedyś budowało albo jak się kiedyś nie zwracało uwagi na takie rzeczy. Wszystkie takie zatoki prędzej czy później zostaną zlikwidowane. To nie ulega wątpliwościom. Będzie oczywiście narzekanie, że likwiduje się miejsca parkingowe, natomiast to nie są legalne miejsca postojowe w świetle obowiązujących przepisów. Czy można winić kierowców za to, że tam parkują? Trochę, ale raczej nie, bo przywykliśmy, że w zatokach można parkować. To jest jak najszybciej do zmiany. Wnioskowałem o to, nie wiem, rok temu. To dzielnica zarządza tym miejscem, tą ulicą i jak dzielnica znajdzie czas i pieniądze, to może się tym zajmie. Mamy zakaz zatrzymywania się, mamy przejście dla pieszych i samochody parkujące nielegalnie, zwyczajowo, ale trudno mieć do kierowców pretensje. I to za moimi plecami to jest właśnie przykład zatoki, która będzie prędzej czy później przebudowana, kilka miejsc zostanie usuniętych, ponieważ nie ma tu zakazu zatrzymywania się, nie ma żadnych linii, znaków poziomych, ale jest przejście dla pieszych i zatrzymywanie się tutaj bezpośrednio przed tym przejściem jest zabronione i wynika to z ogólnych przepisów o ruchu drogowym. Ta zatoka prędzej czy później będzie wyglądać dokładnie w ten sposób. Tak, żeby przed przejściem dla pieszych było pozostawione 10 metrów. I tym pięknym Volvo w tle, w głębi chodnika, za linią słupków, kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę.